I on chodzi bardzo... Witam wszystkich z tej strony Ula. To jest dzisiaj niedziela i jako, że tydzień temu była misja Afganistan, to pojechałem teraz nagrywać filmy, bo przyznam się szczerze, niekoniecznie chciało mi się nawet iść na ESG. Tak wewnętrznie, powiem szczerze, a do tego jeszcze kobieta miała tam troszkę inne plany i troszkę mi rozjechała to strzelanie. Więc uznałem, że skoro jest taka okazja, to po prostu zajmiemy się dzisiaj nagrywaniem filmów, bo oczywiście... są zaległości, a do tego no nie ukrywam, że na ten jedną leckę, od której dzisiaj zaczynamy, no przymierzamy się, żeby to nagrać już, żeby wam nie skłamać. Dobre 1,5 miesiąca i warto byłoby wreszcie to zrobić, bo dopóki nie nagram lecki, nie mogę wziąć się za tuning, za przygotowanie, bo ta replika przejdzie dość gruntowną przebudowę. Pewnie będzie to na jakimś streamie, będę się tym zajmował. Raczej nie sądzę, abym nagrywał na ten temat oddzielny film, ze względu na to, że podobny film już był. A czym się dzisiaj zajmiemy? Zapewne widzieliście już w opisie, czy tam na miniaturce. Zajmujemy się dzisiaj repliczką GNG, czyli SSG-1 od GNG, czyli replika stricte stworzona z myślą o speedsoftowcach. Tak, wiem, trochę nie nasz konik, bo u nas ani Cekup, ani Speedsoft praktycznie nie istnieje w rejonie. My raczej wszyscy leśne dziady, ale tworzy się taka mała grupka Speedsoft Olsztyn. Wrzucę tutaj ich logo, niech znają łaskę. Którą tworzy z krzatu i dołączył do niej syn i właśnie syn na potrzeby speedsoftowego grania zakupił sobie tą repliczkę. I powiem szczerze, ja już ją rozbierałem i byłem trochę w szoku, co zobaczyłem w środku. Ale do tego przyjdziemy później. Na razie zajmiemy się samą repliczką, tak jak zawsze. Powiem, co będziemy w niej robić, oczywiście. Replika przejdzie dość gruntowny remont, gdyż dostanie po prostu DSG. Tyle. Pierwsze co? Kartonik, jak zawsze. Kartonik ładny, jak to w GNG, z naklejką, z repliczką, z wszystkimi featureami. Kartonik naprawdę ładny, kolorowy, bardzo fajne kartony. Ja zawsze ich za to chwalę. Bo powiem szczerze, naprawdę to jest produkt, to jest też zabawka i tak dalej. I samo opakowanie tego też ma naprawdę dość, moim zdaniem, kluczowe znaczenie. Co prawda u nas większość sprzętu sprzedaje się w internecie, więc nikt na karton nie patrzy. Ale jeżeli, powiedzmy, leżałaby ta replika na półce w sklepie stacjonarnym koło kolejnej repliki, którą będę nagrywał recenzję później, to naprawdę, powiem szczerze, nawet na tą drugą bym nie spojrzał, ze względu chociażby na karton. Dobra, skoro już powiedzieliśmy, że karton jest ładny, to zobaczmy, co możemy w nim znaleźć. Oczywiście na pierwszy ogień idą papiery. Jest to instrukcja obsługi, pierwsza rzecz, od początku do końca, kolorowa, z podpisami, ładna, konkretnie do tej repliki, gdzie jest opisane wszystko po kolei, jak regulować, jak wkładać baterię, jaka bateria wejdzie, nawet chyba tu jest narysowane, gdzieś widziałem, jak silnik sprawdzić, czy nam się nie wypiął i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo obszerna, bardzo fajna instrukcja i trzeba jej za to pochwalić, ale ogólnie GNG naprawdę ma bardzo, bardzo fajne instrukcje. Druga rzecz to jest polska instrukcja co do użytkowania, czyli zasady bezpieczeństwa, nie strzelaj w kolegów, nie strzelaj w ludzi i tak dalej, nie strzelaj w ludzi. Okej, niech będzie. Nie dostaliśmy tutaj żadnego papieru co do testu zerowego, ze względu, że replika była kupowana w hurcie, więc oni tego wtedy nie robią. Nie ma problemu, mi to nie przeszkadza. Powiem wam szczerze, zakładałem, że będzie wycior. A, czekaj. Jest wycior pod spodem. Po prostu przeleciał, bo ten karton jeździ w tą i z powrotem między mną a synem już od dłuższego czasu i to wszystko gdzieś tam pouciekało, więc mamy wycior. Wycior jest dość długi, jest 2 razy dłuższy niż lufa, którą tutaj mamy w środku. Zapas wyciora, jakbyśmy chcieli tutaj przedłużać lufę, choć moim zdaniem akurat w tej replice byłaby to zbrodnia, bo jak na speedsoftówkę, to i tak lufa jest wyjątkowo długa. Dodatkowo dostajemy nabijaczkę do kulek w formie tej rurki z popychaczem. Bo kiedyś już tłumaczyłem, jak to działa. Kulki wsypujemy tutaj do środka, przykładamy do magazynka, robimy jest magazynek nabity. Ja z tym spotykałem się już od bardzo dawna i kiedyś to był popularny system ładowania. W dzisiejszych czasach, kiedy są te nabijaczki przyciskane, to nie wiem, czy ktoś z tego korzysta. No ale jest.
może ktoś tam użyje. I ostatni element, poza oczywiście najważniejszym elementem, to jest magazynek. I to jest magazynek G&G. Bardzo fajny moim zdaniem magazynek. Po pierwsze, półprzeźroczysty, widzimy ile mamy nabite kulek. Co więcej, jak się przyjrzycie, mam nadzieję, że to będzie widać, na magazynku są znaczniki i gdzie jest ile kulek. Na przykład mamy, że tu jest 100 kulek, tutaj znowu mamy 30 kulek, 50 i tak dalej, i tak dalej. W zależności od limitu, jaki mamy, powiedzmy, czy na polu, czy w grze i tak dalej, możemy sobie bardzo szybko określić, aha, dobra, wbijamy 30, czyli kulki muszę widzieć tutaj. Więc magazynek bardzo fajnie, moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Do tego magazynek ma ten taki wystający element dwuczęściowy, który pozwala nam podać kulki do ostatniej. Nic nie zostaje w komorze, nic nie wysypuje nam się przy wypięciu magazynka, więc moim zdaniem naprawdę dobry wist. I te magazynki są świetne. Tych magazynków między innymi do Banffa używał Florek i bardzo chwalił te magazynki. Bardzo fajnie chodzą. Co prawda G&G jest znane z tego, że magazynki mają bardzo fajne, ale sprężyny w tych magazynkach już nie są takie idealne. Ale wiem, że pasują sprężyny od magazynków Guardera i jeżeli ktoś by miał problem, że te magazynki mu nie chcą do końca podawać, szczególnie przy dużym rofie, to się kupuje magazynek Guardera za jakieś śmieszne pieniądze i się podmienia sprężynę. Więc taka rada, jakby kogoś to interesowało. Ja sam nie wiem, czy nie zrobię tak w swoich magazynkach G&G. Przechodzimy do elementu ostatniego, najważniejszego, czyli samej repliczki. Przejdziemy już do recenzji repliki, a karton idzie na bok, bo już nas za bardzo nie interesuje. No i mamy repliczka G&G SSG-10. Repliczka od początku do końca stworzona z myślą o Speedsoftie. Moja opinia o Speedsoftie jest jaka jest. Ja nie jestem fanem, nie jest to styl gry, który lubię, ale jeżeli ktoś chce grać w ten sposób, to jak najbardziej czemu nie. I z myślą właśnie o takich ludziach została stworzona ta replika. Czy ona się Wam podoba, to już będziecie musieli określić sami. I my ją opiszemy klasycznie, tak jak każdą inną replikę, od początku do końca. Jak wygląda zewnętrznie, potem zrobimy opis wewnętrzny, też klasycznie. No i na końcu zrobimy testy. Co prawda, no, mamy mało speedsoftowy, powiedzmy, teren testowy, ale to ta repliczka sądzę, że na 50 metrów powinna strzelać, więc jakoś to będzie. Od przodu, klasycznie. Mamy urządzenie wylotowe, dość niespotykane, delikatnie mówiąc, ryflowane z 2 szynami RIS, czy pewnie na kamerę, czy na jakiś wskaźnik laserowy, cokolwiek, czy może na latarkę. Tak czy inaczej mamy jakieś szyny RIS, możemy coś tutaj zamontować, bez obawy, że na przykład, bo tutaj, no bądźmy szczerzy, nic raczej nie założymy dodatkowego, więc musimy skorzystać z tego. Jest to nakręcane na tłumik i jest to nietypowy gwint, bo to jest jakoś inaczej montowane. Okej, całą lufę mogę odkręcić. Więc jest to dość nietypowe. Nie wiem, czy można to czymś zastąpić. Mam tutaj kontrę, a nie wziąłem ze sobą dzisiaj imbusów, żeby to rozkręcić. Masz 1,5 potrzebuję. Więc zaraz do tego wrócimy. Zaraz to zdejmiemy, żeby zobaczyć, jaki gwint mamy pod spodem. Czy tam jest standardowy gwint i ewentualnie możemy tutaj na przykład zapierniczyć jakiś tłumik, czy nie. Ale przejdziemy na razie dalej. Obudowa lufy zewnętrznej, czy nawet lufa zewnętrzna. Odkręcimy to, bo pytanie, czy to jest obudowa, czy to jest tylko i wyłącznie lufa, też całka. Obstałem, że to jest cała lufa zewnętrzna i w środku są tylko stabilizatory, które mają trzymać. Tak jest. To jest cała lufa zewnętrzna, czyli ten element, jest to jednocześnie chwyt. W środku mamy mocowanie, które standardowo jest w lufach zewnętrznych i taki malutki kawałek tutaj lufy zewnętrznej. No, oczywiście daje sprężyna, która trzyma, stabilizuje, powiedzmy, komorę w lufie. Więc mamy to tak. To jest oczywiście wkręcone po prostu na gwint. Nie ma niestety żadnej kontry, więc jesteśmy w każdej chwili w stanie to odkręcić. I teraz zobaczymy, jak wygląda to tutaj. Bo tutaj od góry w szynie RIS mamy pierwszy imbus. I po odkręceniu jego jesteśmy w stanie zdemontować przedni element urządzenia wylotowego. Jak zwał, to jak zwał. Gwint jest jakiś nietypowy. Nie wiem, co to jest. Obstałem, że to jest jakieś 30, bo bardzo dużej średnicy. I teraz odkręcimy drugą część, drugą kontrę, bo to też jest jakoś rozkręcane. I też jest tutaj nietypowy gwint. Więc
Nie mamy żadnego gwintu 14 mm czy czegoś takiego, więc jeżeli byśmy chcieli wstawić tutaj jakieś klasyczne urządzenia wylotowe, czy tłumiki płomienia, czy cokolwiek, no to jak widzicie, będzie to raczej trudne, a nawet powiedziałbym, że niemożliwe. Dodatkowo jedyna stabilizacja dodatkowa lufy jest na samym końcu, więc nie mamy żadnych stabilizatorów po drodze, ale bądźmy szczerzy, nie jest to replika do jakiegoś super precyzyjnego strzelania. Dziękuję Ci bardzo, Karasiu. Już mi raczej nie będzie potrzebne. I ten cały element, ta cała lufa, te gniazdo i tak dalej jest wykonane z aluminium. Mam nadzieję, że nie zacznie zaraz padać z tej chmury, więc śpieszymy się do brzegu. Reszta body już jest wykonana z kompozytu. I górna część body jest nietypowa. To od razu widzicie. Mamy sporo przetłoczeń, mamy troszeczkę inaczej wyprowadzone te przednie gniazdo, więc to jest dedykowany element do tej repliki. Nie spotkałem tego nigdy w żadnej innej replice od G&G. Od góry mamy na tym oznaczenia G&G, ale poza tym na górnym elemencie nie mamy żadnych innych oznaczeń. Natomiast na dolnym mamy oznaczenie Combat Machine CM Airsoft Guns Made in Taiwan. Jest to po prostu dolna część, dolna połówka body, przynajmniej w znakomitej większości. Jest już po prostu body od Combat Machine, od serii tej tańszej w G&G, tej kompozytowej. I oczywiście dolne body jest z kompozytu, no bo ta replika w Speedsoftie powinna być możliwie lekka i właśnie tak ją stworzono. Dodatkowo mamy tu jeszcze oznaczenie prawdopodobnie numeru seryjnego nad językiem spustowym. I to naprawdę, jeżeli o to chodzi, koniec oznaczeń na środkowym body. To nie jest tak, że to body jest takie zwykłe i smutne, bo poza tym, że mamy przetłoczenia, jakieś tam dodatkowe rzeczy, to mamy sporo manipulatorów takich troszkę innych. Na przykład dźwignię przeładowania mamy dwustronną, taką fajną, poszerzoną i z działającym bolt catchem. Jeżeli odciągniemy, to możemy zrzucić sobie bolt catcha. Odbezpiecza nam się, odsłania nam rotacyjną komorę hop-upu i możemy sobie to przyciskiem od lewej strony włączyć. Bolt catch niestety tylko jednostronny i tak samo jednostronny jest selektor ognia, który od strony lewej ma oznaczenia graficzne. Mamy przekreślony pocisk, mamy jeden pocisk i mamy pocisk z takimi kreseczkami. Czyli mamy oznaczenia trybów ognia, czyli safe, semi, auto. Natomiast z drugiej strony, jako że w ogóle nie ma selektora, to tutaj nawet nie ma zrobionych oznaczeń, takich fejkowych. Może to i dobrze, bo jak nie ma selektora, to po co one tam są? I te wszystkie oznaczenia, czyli i tutaj ten Combat Machine i te oznaczenia selektora są wykonane, po prostu są wycięte w korpusie z kompozytu. Kolejnym ciekawym elementem jest powiększona osłona spustu. Naprawdę wyraźnie powiększona, jak widzicie, bo ja tu jestem w stanie wstawić 3 palce. W Speedsoftie podobno jest taka technika, że strzela się z 2 palców, z 3 palców nawet niektórzy, żeby po prostu szybciej stukać, żeby szybciej te pojedyncze strzały leciały. Tak jak mniej więcej basiści to robią. Do tego, jak już mamy taką powiększoną osłonę spustu, to mamy też oczywiście powiększony spust i to delikatnie mówiąc bardzo mocno powiększony. A jeżeli go będzie widać. I on chodzi w bardzo krótkim zakresie, bo nawet przy odblokowaniu ruch spustu jest naprawdę krótki. I to wystarcza, bo w środku mamy ETU, ale do tego przejdziemy przy recenzji wewnętrznej. Dalej mamy chwyt pistoletowy, też nietypowy. Ja powiem szczerze, nie spotkałem się z tym chwytem pistoletowym w żadnej innej replice od G&G, a przynajmniej takiej nie kojarzę. Dużo węższy, dość mocno kątowy, ale dość wygodny, chociaż dla mnie osobiście jest ciut za mały, bo schodzą mi się tutaj palce i troszkę mi by to przeszkadzało. Co prawda w momencie, kiedy byśmy grali na 2 palce przy spuście, to może ten wąski chwyt ma swoje zalety, ponieważ będziemy to stabilniej wtedy trzymać. Nie jestem do końca pewny. No mnie to osobiście nie przekonuje, nie jest to powiedzmy wygodny chwyt, którego bym oczekiwał, ale komuś może to pasować i może być to uzasadnione. I to by było tyle, jeżeli chodzi o środkowe body i przechodzimy do tyłu. I z tyłu jest naprawdę dość ciekawie, bo tak, od góry mamy taki kapselek, który po wciśnięciu dytka od góry możemy zsunąć. O, i tutaj mamy dostęp do całego układu elektronicznego, do naszego ETU, kabelki, złączki i tak dalej. Natomiast z tyłu mamy kolbę i montaż kolby jest dość nietypowy ze względu na to, że mamy tutaj śrubę.
którą możemy sobie imbusem poluzować i wtedy możemy zmieniać kąt kolby. Ja tego nie będę tutaj robił, zostawię tak jak jest, ze względu na to, że nie wziąłem nawet ze sobą dostatecznie dużego imbusa i tak naprawdę moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu, ale wystarczy odrobinę to poluzować i możemy sobie ustawiać kąt nawet tak. Nawet tak. Ma to głównie na celu, że w momencie, kiedy chłopaki grają w tych maskach speedsoftowych, jakieś tam nie pamiętam marek, tam chłopaki pokazywali, to one mają dość mocno osłonięte policzki i ta kolba musi być troszkę niżej, żebyśmy mogli spokojnie widzieć przez przyrządy celownicze. Więc jak najbardziej ma to sens. Podobno też w tym momencie jesteśmy w stanie szybciej się składać albo łatwiej być cały czas złożeni do repliki i tak dalej. Więc kwestia speedsoftowa, powiedzmy. I ostatni element, który mamy, to jest oczywiście kolba. Kolba, co ciekawe, nie ma żadnego złącza QD, a spodziewałem się, że będzie. Mamy tylko gniazdo tutaj na pas i tutaj ewentualnie oczko, gdzie też możemy pas zamontować, ale w speedsoftie raczej nikt pasów nie używa, bo to tylko przeszkadza, więc akurat tutaj jak najbardziej zrozumiałe. Kolba jest regulowana w bardzo dużym zakresie. Mamy 6 pozycji ustawienia kolby. Od góry mamy oczko, żebyśmy mieli wgląd, na jakiej pozycji jesteśmy. Niestety nie ma oznaczeń na prowadnicy, więc przez to oczko nie widzimy nic. To oczko też przy okazji jest do montażu ewentualnie całego mechanizmu tutaj wstawiania sprężynki, więc powiedzmy, że do tego zostało wykorzystane. I poza tym, że mamy tutaj taką główną dźwignię, którą regulujemy sobie położenie kolby, to mamy taką mniejszą, za którą jeżeli pociągniemy, to jesteśmy w stanie kolbę sobie zsunąć i jednocześnie dostać się do gniazda na baterię. Z tym, że niestety gniazdo na baterię jest dość, delikatnie mówiąc, ubogie, bo baterię musimy praktycznie zmieścić w prowadnicy kolby. Ta kolba nie ma żadnego dodatkowego miejsca na baterię, do tego stopki nie jestem w stanie w żaden sposób zdjąć nieinwazyjnie, powiedzmy, więc musimy zmieścić baterię tu. I tego miejsca jest naprawdę mało, do tego to miejsce jest podłużne. Co prawda prowadnica jest standardowa, jeżeli chcielibyśmy dać inną prowadnicę, znaczy inną kolbę, to nie powinno być z tym problemu, po prostu słapujemy to, wstawiamy inną kolbę z jakimś większą pojemnością i wtedy już jesteśmy gotowi do wstawienia większej jakiejś baterii. Ok, Karaś robi nam dach. Dobra, ma emergency, ale już ogarnięte. Mam dach nad głową. Więc mam nadzieję, że nie będzie na mnie leciało już bardziej. Więc kolbę możemy wymienić na każdą inną M-kową, żeby mieć po prostu więcej miejsca na baterię. Widziałem nawet takie fajne projekty drukowanych kolb, które mieszczą te baterie o wysokim C, czyli te, które są w stanie podać nam więcej prądu, więc do replik, które powiedzmy mają mieć szybką reakcję, byłoby to jak najbardziej wskazane. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o opis zewnętrzny tej repliki, to tyle. Nic tu więcej raczej do powiedzenia nie mam. Repliczka jest, no, jest jaka jest, każdy widzi. Jak z koniem, nie? No. Więc co tu więcej mówić? Mi osobiście, przyznam się szczerze, zewnętrznie się tak sobie podoba. Ale to nie jest po prostu kompletnie mój styl repliki. To jest replika do konkretnego celu, do konkretnego stylu gry. I tam ona jak najbardziej pasuje. Mi osobiście niekoniecznie, ale to już, tak jak mówię, kwestia indywidualna. Tak czy inaczej co? Jedziemy, pokażemy wam, jak to wygląda w środku. Bo ja już nagrywałem recenzję wnętrza i naprawdę byłem zaskoczony, jak to wygląda. Więc zaraz wam to pokażemy, czym to się prezentuje. Bo ta replika jak na kompozytowe body tania nie jest. I to wnętrze pokazuje, czemu tania nie jest, co zostało w niej zrobione i dlaczego po prostu jest droższa od innych CM-ek, tak? Bo tak naprawdę CM-ką to naprawdę nie jest. To bierzemy się za rozbieranie SSG1 od G&G. Zobaczymy, co to ma w środeczku. Najbardziej mnie ciekawi, jak ja mam zdemontować to ustrojstwo, nie ukrywam, bo nie mam pojęcia, jak to jest skonstruowane. A zaczniemy klasycznie od demontażu frontu. G2. To nie jest gearbox, bo chłopaki mówili, że to jest gearbox od GCK, a to jest gearbox od TR-ek. Wow. Ma to tylko jedną wadę. To znaczy, tu jest short stroke. I powiem tak, jak w tej replice powiedziałbym, że short stroke to nie jest problem. Tak, problem jest w tym, że planujemy tu wstawić DSG i ja nie jestem pewien, czy zębatka DSG będzie się zgrywać z zębatką środkową od G&G, bo wymiana tej zębatki środkowej jest bardzo często w terkach problemem. Więc no, mam pewne wątpliwości. No ale to zaraz zobaczymy. Najpierw klasycznie lufka. Lufka aluminiowa.
komora od TR16, więc całkiem spoko, ale ta lufka, no bądźmy szczerzy, prawie że najtaniej jak się dało. Trochę nie pasuje do reszty tego, co tutaj widzę. Gumeczkę mamy niebieską GNG, chodź tu. O. Jest to gumeczka, którą ja widziałem w swojej TRC, w kilku innych TR-kach i ona jest naprawdę ok. Może nie jest najlepsza gumka na świecie, ale naprawdę całkiem spoko działa, więc poza lufą moim zdaniem zespół jest naprawdę spoko. Zobaczmy jeszcze długość lufy. 22,5 cm. Teraz musimy ogarnąć, jak zdemontować kolbę i może przy okazji jak się ją reguluje, bo ona ma możliwość chyba pochylenia. Jeżeli zluzujemy tą śrubę, to możemy sobie ją skontrować w jakiejś tam pozycji. Co prawda w tym momencie ona dość mocno pracuje. Nie wiem, czy tak powinna. Przewody wchodzą tutaj do środka, co też będzie pewnym problemem w momencie, kiedy będziemy chcieli jakoś to wszystko z perunem połączyć. Nie ukrywam. Kolbę zdejmujemy po prostu odciągając tutaj ten dydek. Ma nawet uchwyty, co fajne. Jest to jednocześnie też dostęp do baterii. Od góry jest przycisk, który jak po wciśnięciu możemy zdjąć tą pokrywkę. I mamy dostęp do układu MOSFET. Dobra, widzicie jak to wygląda. Ambitna krzątanina przewodów. No nie jest to zbyt piękne. Co prawda widzę w tym momencie nadzieję, bo jeżeli wyprowadzę sobie przewody od peruna przez prowadnicę tutaj, to tutaj spokojnie mam miejsce na to, żeby tak jak oni tutaj zrobić konektorki, jakieś łączki i wtedy bez problemu będę w stanie, powiedzmy, jakoś to wszystko upchnąć. Co mnie bardzo cieszy, bo przez chwilę zaczynam się martwić. Okej. Czyli układ MOSFET to w sumie to. Kabel od czujników, kable zasilające do silnika. I z tyłu mamy śrubę, która trzyma to wszystko w kupie. Ciekawe, czy mamy w tej chwili też tutaj wtedy dostęp do sprężyny, do szybkiej wymiany, bo jeżeli to jest gearbox od TR-ki, to teoretycznie tak. No niestety, tutaj nie mamy dostępu do szybkiej wymiany sprężyny. Ciekawie mamy ucięty ten element, bo tak dość chałupniczo uchlastane, po prostu żeby uchlastać tylko, no ale dobra, no kompozytowe body od Combat Machine, a w środku gearbox od TR. No taki troszkę rozstrzał. Silnik eFleet 25000, bardzo dobry silnik, naprawdę dobry silnik, szczególnie na to, że go dostajemy w stoku, więc on tu pewnie zostanie, nie będziemy go wymieniać. No kolejna bardzo pozytywna rzecz. Oczywiście chwyt ma inserty metalowe, więc nie zerwiemy tak szybko. Chwyt jest przykręcony na 2 śruby, ale otwory są 4. I tutaj też mamy 4 gwinty, więc w razie uszkodzenia możemy się poratować. Selektor jest jednostronny, nie musimy go demontować. Super, mniej roboty. I możemy wyciągać gearbox. I mamy szybką wymianę sprężyny, no bo w końcu gearbox G2. No, powiem wam szczerze, bardzo przyjemna wiadomość. Co ciekawe, szkielet mamy G2, ale MOSFET mamy standardowy i nie mamy tutaj wyprowadzonego tego przycisku, który powoduje nam odcięcie zasilania, kiedy nie mamy magazynka, bądź mamy magazynek pusty. Nie ma tutaj tej elektroniki, więc mamy w środku zwykłe, standardowe ETU. Ok, dla mnie to może być jak najbardziej. Sprężynka dość mocna, jakieś M120, albo nawet może trochę mocniej. No takie standardowe chyba to, co spotykałem w GC16 i w TR-kach w sumie też. Zdemontujemy sobie zaczep boltkacza. Co fajne, jak w niewielu gearboxach od GNG mamy śruby z normalnej strony. Nie musimy przewracać cały czas gearboxa na jedną i drugą. Ok, śrubki odkręcone, to możemy otwierać szkielet. Wygląda jak G2 standardowo. Jedyne co, to w G2 chyba była mosiężna głowica cylindra i nie jestem pewien, czy nie aluminiowa dysza, już nie pamiętam. No ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko się prezentuje, ale najpierw jak zwykle zaczniemy od mechaniki. Na razie zespół pneumatyczny idzie na bok. Wyjmiemy też antyrewersa, żeby nam nie przeszkadzał. Nie, no niestety zębatka silnikowa pracuje odrobinę. Nie jest to duży ruch, ale ma luzu.
powiedziałbym, że nawet akceptowalny. No ale zębatka tłokowa lata dużo mocniej. Zębatka środkowa siedzi sztywno, więc no problem niestety jest z podkładkowaniem odrobinę, ale to jest do poprawy, nie ma tragedii. Zajmiemy się szkieletem. Szkielet jest bardzo mocno powzmacniany tutaj. To są elementy ewidentnie wzmacniające szkielet. Tutaj mamy też łatki i z jednej i z drugiej strony. Tutaj, ale one akurat są cieniutkie, więc one wiele nie dają, tym bardziej, że tutaj mamy nacięcie, no ale to w sumie też nie. Ale tutaj też jest łatka, jak widać, wzmacniająca. Jeszcze zobaczymy jak w środku, bo GNG jeszcze w środku wzmacnia swoje szkielety. Tak jak mówiłem, mamy wzmocnienie też tutaj z obydwu stron gearboxa, więc te wszystkie elementy są ewidentnie wzmocnione. Co prawda przez to, że tutaj od środka mamy wzmocnienie, to nasz popychacz też jest lekko nietypowy i warto zwrócić na to uwagę, żeby kupić odpowiedni. Są takie dostępne, więc to też nie jest problem. Same zębatki, klasyczne GNG. Ja zaraz przymierzę, czy będzie z nimi zgrywało się DSG od SHS-a, bo w sumie taki był target, a w momencie kiedy to jest TR16, to niestety problem będzie zębatka środkowa, co zaraz pokażę. Standardowe zębatki GNG i to, o czym mówię, to nie tyle może zębatka środkowa, ona wygląda normalnie, bo w klejtaku tutaj jest jeszcze wgłębienie, ale tutaj, jak się przyjrzymy, ewidentnie te łożysko wystaje mocniej do środka i to zabiera sporo miejsca i niestety większość zębatek się tutaj po prostu fizycznie nie mieści pomiędzy jedną a drugą ścianką. Włożymy zębatkę sobie środkową i weźmiemy zębatkę DSG. Podniesiemy trochę tą zębatkę, może jest po prostu za nisko, ale wydaje mi się, że nie będzie problemu, a już się bałem. Tak, zgrywają się, czyli wstawimy tutaj DSG ze standardową zębatką, co mnie dość mocno uspokaja, bo bałem się, że będę musiał wymieniać, kombinować z kompletem zębatek, a tutaj cud, weszło, więc okej. Ta zębatka się zgrywa DSG, więc ja jestem zadowolony. Skoro to mamy omówione, to przejdźmy teraz do spustu, który jest dość nietypowy. Jak widzicie, bo on jest tak na 2-3 palce nawet do wciskania. I mamy tutaj też nietypowy, mamy ten system ETW, więc to jest to typowa kostka stykowa, która jest połączona tutaj, jak widać, 4-żyłowym przewodem z MOSFET-em. I teraz pytanie, czy ja na to dam w jakiś sposób radę zamontować czujnik od Peruna, bo chcielibyśmy zachować ten spust, a te czujniki zazwyczaj wymagają troszkę innej konstrukcji spustu i ja nie jestem pewien, czy dam radę to połączyć. Mam nadzieję, będę próbował, najwyżej to jakoś tam skleję czy cokolwiek, ale chciałbym zachować ten spust i razem z Perunem, no bo do DSG ten układ raczej będzie radził sobie tak sobie, więc uznaliśmy, że do DSG na pewno wrzucimy sobie układ Peruna. No i co? Została nam pneumatyka. Co mamy pneumatykę? Mamy kompozytową głowicę bez wentylacji, bardzo standardowo, raczej pójdzie do wymiany, ale tłok mamy z pełną stałową szczęką. Super, moim zdaniem jak najbardziej zostanie i jak najbardziej będzie ok. Głowicę cylindra, jak już mówiłem, mamy kompozytową ze zderzakiem dość twardym. Cylinder typu 2 aluminiowy, trochę szkoda, że nie wymienimy go na stal, ale układ przynajmniej, jeżeli chodzi o głowicę, jest szczelny i to 100% mimo niewentylowanej głowicy. Włożymy dyszę. Z dyszą też jest szczelnie, jeszcze zobaczymy na dyszy wysuniętej. Dysza ma uszczelkę czy nie ma uszczelki? Dysza nie ma uszczelki, więc prawdopodobnie na wysuniętej dyszy, kiedy ona nie będzie miała ścianki, do której możemy ją dopchnąć, to już niestety będziemy mieli pewien ubytek. No ale dyszę i tak pewnie będziemy wymieniać przy DSG. Tak, niestety na wysuniętej dyszy mamy dość spory ubytek powietrza. Więc szczelność jest ok, ale dysza klasycznie do wymiany. Można było się tego spodziewać. Ale ja na razie jestem zadowolony, wygląda to bardzo pozytywnie i ucieszyło mnie, że jestem w stanie do tej zębatek dopasować zębatkę DSG bez większego problemu, więc nie będzie to aż takim trudnym projektem, żeby zrobić z tego fajne DSG.
Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie śmigać, a przynajmniej taki jest plan. Więc ja to składam i zaraz idziemy przetestować, jak to chodzi w stoku. No bo na razie jeszcze DSG nie montujemy. Najpierw test w stoku. Zobaczymy, jak rodzi sobie ta lufa z tą gumką, którą tutaj mamy. Dobra, jesteśmy na terenie testowym. Bierzemy się za nagrywanie testu SSG1. Co prawda luneta wielkości repliki, ale tylko to mieliśmy, bo w sumie okazało się, że ja zapomniałem lunety i zdjęliśmy lunetę z repliki Skrzata, którą też będziemy dzisiaj testować. Włączamy wszystkie kamery. Ja teraz zaczniemy od testu na chrono. Kulki są 25, chopek jest ustawiony. 1,64 Joule. 1,64 Joule. 1,64 Joule. 1,65 Joule. 1,64 Joule. 1,65 Joule. 1,64 Joule. 1,65 Joule. Tak, 25, no dobrze ustawiłem. A syn mówił, że ma 1,3. To nie wiem, czy ja go rozbierając i składając tak podbiłem osiągi. Tu macie. I zaraz jeszcze przestawimy. Więc powtarzalność jest rewelacyjna. Mamy 2 FPS-y rozrzutu. Mówił, że to ma 1,3 Joule, a ma 1,65. Czyli 420 FPS-ów, nie? Speed, soft, hard. Testujemy na razie na S-Magu. Mamy kilka magów oczywiście do testów. Na razie jest 40 metrów i patrzymy, jak to będzie pykać. Chyba mamy trochę wiatru. I chopek chyba jest troszkę za mocno. Ty, powiem szczerze, ja byłem niezadowolony z jakości tej lufy, ale trzeba bardzo ładnie. No. I celniutko. Jeszcze zobaczę na auto. Po kulkach. Magazynek Krajtak. Wpina się. No rozrzut już na auto troszkę jest, ale nie ma tragedii. Wywalimy do końca tego jeszcze. Trochę nam powiewa ewidentnie, bo teraz ostatnią serię nam zwiało i jak się przyjrzycie, to powiewa nam plandekę i wiatr jest dość mocny dzisiaj, więc to będzie przy lekkich kulkach problem. Ale na razie spoko. Idziemy na 50? Zobaczymy. Powiem szczerze, dobrze jest. Jest lepiej niż się spodziewałem. Ta replika też jest dużo mocniejsza niż to, czego się spodziewaliśmy. Bo to miała być replika do speed softu, czyli raczej do krótkich dystansów, a tu... No, wiatr nam dzisiaj będzie trochę przeszkadzał. Tak, spróbuję teraz oryginalny Mac, chociaż nie sądzę, aby tu był jakiś problem. No troszkę tam podwiewa tą plandekę. Ale 50 metrów dalej nie jest problemem, tak? Przechodzimy na auto. No już tutaj trochę rozrzutu mamy i ten automat na te 50 metrów to już tak trochę Panu Bogu w okno. PTS-ik. Jeszcze trochę na auto strzelimy. No, część tego problemu też będzie wynikać z wiatru, no niestety, bądźmy szczerzy. Ale i tak na 50 metrów krótką serią praktycznie nie ma problemu, żeby trafić. Przejdziemy na 60, ale to już raczej będzie granica dla tej repliczki. Weźmiemy magazynek G&G, ten z tym takim dytkiem do podawania do końca. Pina się i piął się bardzo ładnie, więc obstawiam, że nie będzie problemu. Najpierw ogień pojedynczy.
No, częściowo to wiatr, ale częściowo i rozrzut. Już niestety trochę nam rzuca tymi kulkami. Spróbujmy na to. Mamy jeszcze 2 magazynki w sumie do wystrzelania. Ale rozrzut już jest, ewidentnie, niestety. Co my teraz wyciągniemy? O, magazynek specny, taki dość klasyczny, kompozytowy, bardzo tani, fajny mak. Przyznam się szczerze. Kupiłem sobie ostatnio paczkę 5 sztuk za chyba 100 czy 120 zł. 140 pojemność. No proszę. Tylko że kompozytowe, ale takie fajne kompozyty. Dobra. I ostatni mak, który mamy do testów, to jest magazynek, który kupił Karaś, to jest Battleaxe, tak? Tak, 75 kulką. 75 kulek pojemności, to my tu mamy wbite mniej. Wpiął się też bez problemu, co prawda wygląda zabawnie. Ale do SPR-ki wygląda pięknie. No, podawać podaję, ale celność to już raczej abstrakcja. Dobra, to tyle słowem powiedzmy testu i idziemy nagrać podsumowanko. I jesteśmy po testach. Widzieliście jak to strzelało i powiem szczerze, w semi było naprawdę ok, przynajmniej na 40-50 metrów. Niestety powyżej 50 już rozrzut był duży, bo powiedzmy sobie szczerze, wiatr trochę przeszkadzał, ale nie do tego stopnia. Rozrzut był spory, prawdopodobnie ze względu na słabej jakości lufę i możliwe, że nawet na nadmiar powietrza, bo mamy cylinder typu 2, mamy lufę 20 cm i może być trochę nadmiar powietrza, co powodować może jakieś dodatkowe rozrzuty i tutaj niestety prawdopodobnie mamy z tym do czynienia, więc może pomogłaby trochę cięższa kulka, ale tylko, że zawsze testuję na 25, takiej tutaj uznałem, że będziemy się tego mniej więcej trzymać, żebyście mogli to porównywać. Tak czy inaczej, na 60 metrów daje się trafić, ale już raczej w automacie. Na 50 metrów nie ma problemu, semi-auto raczej bez bólu. Ogólnie jak to strzela? Moim zdaniem strzela fajnie, choć przyznam się szczerze, jak na 11 baterię to nie jest za szybka ta repliczka. Spodziewałem się trochę więcej na tym silniku. Dodatkowo dźwięk jest taki dość specyficzny, taki mocno zgłuszony. Obstałem, że to po prostu tak to wynika ze względu na te urządzenie wylotowe. Ale ogólnie replika chodzi dość fajnie, co przy automacie nie ukrywam, że dość mocno nią rzuca. Sprężyna tu jest w środku wstawiona naprawdę mocna i czuć przy strzelaniu, że ta replika cała pracuje i to też może mieć wpływ na rozrzut, niestety. Tak czy inaczej, replika ogólnie bardzo fajna, jako baza pod właśnie Speedsoft, bo zewnętrznie praktycznie nie musimy tego ruszać. Co prawda, może bym się zastanowił, żeby to było jeszcze krótsze czy coś, ale można na przykład zdemontować ten cały tłumik płomienia, zostawić po prostu gołą końcówkę i wtedy nie będzie problemu, co prawda kamery wtedy nie zamontujemy. No ale cóż, moim zdaniem naprawdę ciekawa propozycja. Syn jest powiedzmy wstępnie zadowolony i będziemy ją dla syna przerabiać. Co prawda, przyznam się szczerze, nie jest to replika tania, bo ona kosztuje około 1500, o ile pamiętam, tak normalnie w sklepie. Tam z jakimiś kodami rabatowymi to chyba tam do około 1300 można zbić. Nie jest to mało jak za replikę z kompozytowym body, ale w środku jednak dostajemy części od TR16. TR16. Naprawdę, czyli praktycznie high-end, jeżeli chodzi o G&G. Co prawda, mogła być jeszcze aluminiowa głowica, mogła być dysza doszczelniona, tutaj tego nie mamy, ale i tak jak sami widzicie, rozrzut jest dosłownie 1,5-2 FPS, więc jak najbardziej akceptowalny, więc szczelność jest naprawdę spoko. Na naprawdę dobrym poziomie. Replika radzi sobie fajnie. Moim zdaniem zakup bardzo udany, szczególnie do tego, do czego ona została stworzona. Jeżeli gramy w Speedsoft, jakieś szybkie CQB i tak dalej, jak najbardziej tak. Fajna propozycja i naprawdę, jak sami widzieliście, nawet w lesie da się z tego dość skutecznie grać, bez tuningu, bez powiedzmy przeróbek, a my to jeszcze dość mocno drapniemy. No i to chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, ja o czymś nie wspomniałem, nie zwróciłem na coś uwagę. A, jeszcze jedna rzecz. Hopek kręci bardzo dobrze. Na zerowym hopku 25 miałem lekki overhop. Idealne ustawienia, więc naprawdę gumka jest super. Komora też bardzo fajnie, ja bardzo lubię te komory od G&G. I jeżeli chodzi o
tą replikę, to szczerze polecam, więc jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie o coś zapytać, ja o czymś zapomniałem, nie dopowiedziałem, to jak najbardziej zapraszam do komentarzy. Tam jest na to miejsce, ja zawsze staram się tam odpowiadać, zresztą jak pewnie większość z Was wie. A na tą chwilę to wszystko, co miałem do powiedzenia. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, dzięki Syn za udostępnienie repliki do recenzji i do zobaczenia ponownie.